Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego letniego ranka do odgłosów, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. Nie piania koguta, nie skrzypienia studni, lecz tententu kopyt, krzyków z oddali i cienkiego dymu unoszącego się nad wzgórzem, skąd jeszcze wczoraj widziałeś spokojne pola żyta. Masz kilkadziesiąt sekund, żeby zdecydować, co zabrać, gdzie uciec i jak ocalić tych, których kochasz. Nie masz mapy, nie masz broni. Masz tylko nogi, instynkt i wiedzę, którą od dziesięcioleci gromadziła twoja rodzina. O lesie, o ziemi, o milczeniu. Witaj w Polsce XVII wieku. W kraju, który przez niemal 2 dekady był rozdzierany kolejnymi falami wojen i najazdów, a każda rodzina chłopska, każda zwykła wioska musiała nauczyć się czegoś, czego nie uczyły żadne księgi. Jak przeżyć, gdy do twojego domu przybywa historia w najgorszej swojej postaci. Zanim zagłębimy się w tę historię, większość z was ogląda te dokumenty na telewizorze, więc łatwo zapomnieć o subskrypcji. Jeśli te zapomniane opowieści coś dla ciebie znaczą, zasubskrybuj kanał i podziel się tym filmem z kimś bliskim. To naprawdę pomaga nam przetrwać i tworzyć kolejne odcinki. Dziękuję. Polska pierwszej połowy XVII wieku była potęgą. Rzeczpospolita obojga narodów rozciągała się od Bałtyku po stepy ukraińskie. Szlachta mówiła o swojej ojczyźnie z dumą. Kraj wolności, kraj złotej wolności. Ale pod tą dumą krył się inny świat. Świat chłopów, kmieci i zagrodników, którzy nie mogli spojrzeć nikomu w oczy bez pozwolenia swojego pana. I właśnie ten świat, niewidzialny dla kronikarzy, miał zostać wystawiony na próbę, jakiej Europa nie widziała od czasu wielkich epidemii. W połowie stulecia zaczęło się to, co Polacy do dziś nazywają potopem. Nie jedną wojną, lecz falą wojen, kozacką rewoltą pod wodzą Bohdana Chmielnickiego od roku 1348, inwazją moskiewską od 1604, a wreszcie szwedzką nawałnicą, która latem 1355 roku przelała się przez granice Rzeczpospolitej jak wezbrany nurt rzeki. W ciągu zaledwie kilku tygodni szwedzkie wojska pod dowództwem Karola Wieciasty Gustawa opanowały Wielkopolskę, Mazowsze i Małopolskę. Kraków skapitulował. Warszawa była zajęta. Król Jan Kazimierz uszedł za granicę na Śląsk. Ale ta historia nie jest o królu. Jest o zwykłej rodzinie kmiecej, takiej jak tysiące innych, żyjących gdzieś między Wisłą a lasami Puszczy Kampinoskiej, w okolicach Kazunia. O jej rękach, jej strachu i jej mądrości, która zadecydowała o tym, czy przeżyją zimę. Wioska, w której żyła taka rodzina, liczyła może 18, może 20 dymów, bo dym z komina był najprostszym sposobem liczenia domostw. Każdy dym to rodzina, każda rodzina to 4, 5, może 7 osób żyjących pod jednym dachem z niskich dranic, przytulonych do siebie jak ptaki w gnieździe. Izba była jedna, wielka, ciemna, pachnąca dymem, słomą i kiszącą się kapustą. Piec z gliny stał po środku albo przy ścianie i wokół niego koncentrowało się całe życie. Latem chałupy wyglądały znośnie. Słońce wysuszało błoto na drogach, rzeka dawała wodę, ogrody dawały koperek i pietruszkę, a pola, jeśli rok był dobry, dawały żyto i owies. Ale już przed rokiem 1655 wielu chłopów wiedziało, że coś w powietrzu się zmieniło. Ze wschodu przychodziły pogłoski o kozackich najazdach. Handlarze przywozili wieści o spalonych miastach, o całych wsiach, które znikły z mapy. Mężczyźni ściszali głosy, kiedy o tym rozmawiali. Kobiety wracały szybciej z pola przed zmrokiem. Strach to nie był dopiero wymysł. Strach był wtedy roztropnością. Kiedy latem 1655 roku dotarły pierwsze sygnały, że Szwedzi wkroczyli do Wielkopolski, większość chłopów z Mazowsza nie wiedziała jeszcze, co to oznacza. Słyszeli o Szwedach, gdzieś daleko, gdzieś na północy, ale Polska była wielka, a ich wioska mała. Pan dziedzic pojechał do miasta. Ksiądz odprawił mszę i powiedział, żeby modlić się do Najświętszej Panny. I na jakiś czas to wystarczyło. Ale Szwedzi szli szybko. Ich armia była wyszkolona,
zdyscyplinowana i miała jeden cel – grabież. Karol Tewesińsk-Gustaw potrzebował pieniędzy na własne wojska i znalazł je w polskich miastach, kościołach i klasztorach. Ale jego żołnierze znajdowali je również w każdej wiosce, przez którą przechodzili. Inspekcja królewskich dóbr w Kazuniu koło Wisły, przeprowadzona po inwazji w roku 1655, odnotowała sucho i bez żadnych ozdobników. Wojska szwedzkie spaliły całą osadę. Nie zostało nic. Kilkadziesiąt lat później, w roku 1707, ksiądz z pobliskiej parafii we wsi Głusk zapisał w księdze chrztów zdanie, które mrozi krew. Nikt nie przyszedł ochrzcić dziecka, bo ludzie rozbiegli się podczas szwedzkiego najazdu. W całej okolicy nie było już nikogo, kto chciałby lub mógł dojść do kościoła. To nie była wyjątkowa tragedia. To był szablon. Polska straciła podczas potopu od 1/4 do 1/3 swojej ludności. Proporcjonalnie więcej niż podczas II wojny światowej. Z około 11 milionów mieszkańców Rzeczpospolitej przed wojnami zostało może 7 milionów. Kraków stracił 2/3 swoich mieszkańców. Warszawa połowę. Całe regiony Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska były spustoszone przez pożary, rabunki, głód i epidemię dżumy, która towarzyszyła wojsku jak wierny cień. Ale co to znaczyło dla konkretnej rodziny w konkretnej wiosce? Co znaczyło, kiedy na horyzoncie pojawiał się dym? Zanim Szwedzi dotarli do wioski, wielu chłopów już uciekło. Nie dlatego, że byli tchórzami, lecz dlatego, że mieli doświadczenie. Pokolenia życia w strefie zagrożenia, tatarskie najazdy, głody, przemarsze wojsk własnych i obcych nauczyły polskich chłopów jednej zasady. Las jest przyjacielem, droga jest wrogiem. Ucieczka do lasu to nie była panika, to była strategia. Kiedy nadchodziło zagrożenie, rodziny pakowały to, co najcenniejsze, nie złoto, bo go nie miały, lecz żywność. Worek żyta, kawałek słoniny zawinięty w płótno, garnek z miodem, worek soli, bo sól była warta tyle co srebro. Jeśli było trochę czasu, zakopywali zapasy w ziemi, w dołach pod stodołą, pod progiem, w lesie. Wiedza o tym, gdzie są zakopane zboże i słonina, mogła dosłownie zdecydować o tym, czy rodzina przeżyje zimę. Ten zwyczaj był tak powszechny, że archeolodzy do dziś czasem odnajdują w ziemi ceramiczne garnce z XVII-wiecznym ziarnem. Ostatni ślad po rodzinach, które zakopały swoje skarby i już nie wróciły po nie. Bydło, jedną krowę, parę kóz prowadzono głębiej w las. Konie były pierwszym łupem żołnierzy, więc prawie żaden chłop o zdrowych zmysłach nie zostawiał ich w stodole. Psy szły razem z rodziną, bo ich węch mógł ostrzec przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Obóz w lesie to nie był odpoczynek. To był inny rodzaj walki. Wyobraź sobie, sierpień albo wrzesień, bo na tę porę roku przypadały najgorsze najazdy. Pod rozłożystą lipą albo w gęstym zagajniku sosnowym kucała rodzina. Kobiety, starcy, dorośli mężczyźni zdolni do pracy. Wokół inni uciekinierzy z wioski. Każde złamane gałęzie powodowały nagłe zamknięcie ust i zamarcie. Nie można było rozpalić ognia w dzień. Dym byłby widoczny z daleka. Gotowano po zmroku, osłaniano płomień płachtą płótna, szybko i cicho. Jedzono to, co udało się zabrać i co dawał las, grzyby, jagody, korę brzozową w ostateczności, żołędzie. Kroniki z tamtej epoki opisują, jak mieszkańcy spalonych wsi w Małopolsce jedli przez tygodnie gotowane łyko i wodę z moczarów, zanim udało im się zebrać resztki zboża z pogorzeliska. Noc była najgorsza. Jesień przynosiła zimno, a w lesie nie było kołder ani pierzyn, bo to wszystko wzięły albo wojska, albo ogień. Tulono się do siebie, dorosłych i starców razem. I przez to właśnie nocne godziny były jednocześnie najcieplejsze i najbardziej bolesne. W tej bliskości słyszało się każdy oddech i widziało każdą minę strachu. Kiedy wojska odchodziły, albo gdy milkły krzyki i nie było więcej dymu, chłopi wracali. Albo próbowali wrócić. To, co znajdowali, zależało od szczęścia i od brutalności konkretnego oddziału.
Niektóre wsie były tylko obrabowane. Żołnierze wzięli żywność, bydło, narzędzia i poszli dalej. Inne były doszczętnie spalone. Dokumenty z lustracji królewskich dóbr prowadzone po potopie opisują całe wsie jako loca deserta, miejsca pustynne. Puste pola, szczątki fundamentów, studnie zasypane ziemią. Wracając do wsi wypalonej doszczętnie, rodzina stała na pogorzelisku swojego domu i liczyła, co zostało. Nic. Stodoła – popiół. Piec – rozwalony. Narzędzia – wzięte. Bydło – zagnane. Zapasy – wyjedzone albo zabrane. W takiej chwili jedyną alternatywą dla rozpaczy była praca. Natychmiastowa, absolutna, bezwarunkowa. Odbudowa chałupy zaczynała się od ścian z drewna, bo drewna było w lesie pod dostatkiem. Mężczyźni ścinali sosny i brzozy, kobiety ciągały gałęzie, starcy pomagali jak mogli. Zadaszenie z gątów albo słomy mu byle jak, żeby przeżyć zimę. Piec lepiło się z gliny przez kilka dni, bo glina musiała schnąć warstwami. Bez pieca nie ma ciepła, bez ciepła nie ma życia w zimowe miesiące. Ale największym problemem nie był dach nad głową. Największym problemem był głód. Wyobraź sobie, że wracasz do wsi w październiku. Zbiory zniszczone albo wzięte. Pola wyorane przez obce kopyta. Nie ma ziarna na siew, a bez ziarna nie zasieje się pola na przyszły rok. Bydła pociągowego nie ma, a bez wołów nie zaorzesz pola wiosną. Studnia może być zatruta albo zasypana. Las da grzyby, ale grzyby przez mrozowe miesiące znikają. Co jadły rodziny po wojnie? Historycy badający gospodarkę wiejską Rzeczpospolitej XVII wieku udokumentowali, że w regionach po przejściu wojsk chłopi często jedli przez całą zimę chleb z mieszanki mąki żytniej, otrąb i zmielonej kory dębowej. Niektórzy gotowali zupę z pokrzyw i kłącza tataraku. Inni szukali po spalonych stodołach ocalałego ziarna, nawet zwęglonego, bo po przemieleniu dawało mąkę, której smak można było zagłuszyć solą. Ci, którym udało się zakopać zapasy przed ucieczką, mieli przewagę ogromną. Worek żyta schowany w sierpniu pod korzeniami drzewa mógł w lutym uratować życie całej rodziny. Dlatego ta sztuka ukrywania pożywienia w dołach, pod progiem, w skrytkach znanych tylko rodzinie, była przekazywana z pokolenia na pokolenie jak najważniejszy sekret. Nie zapisywana, bo większość chłopów nie umiała czytać. Mówiona przez matki córkom, przez ojców synom. Był w tym jeszcze jeden wątek historyczny, który zaskakuje do dziś. Kiedy w kolejnych dekadach zaczęto upowszechniać uprawę ziemniaków, historycy zwrócili uwagę na jeden kluczowy argument. Ziemniak można przechować w ziemi i wykopywać według potrzeb, w przeciwieństwie do zboża zbieranego z pola, które żołnierze widzą i biorą. Wojenna trauma polskich wsi wpłynęła więc bezpośrednio na transformację ich rolnictwa. Ale głód to nie było jedyne niebezpieczeństwo po przejściu wojsk. Zaraza towarzyszyła armiom XVII-wiecznym równie pewnie jak broń. Tyfus, czerwonka, dżuma. Te słowa pojawiają się w dokumentach epoki z przerażającą regularnością. Dżuma uderzyła w Rzeczpospolitą szczególnie mocno w końcu lat 50. XVII wieku, dodając kolejne dziesiątki tysięcy ofiar do tych, którzy zginęli z miecza i z głodu. W wioskach po przejściu zarazy ludzie wiedzieli, co robić. Nie dlatego, że rozumieli mechanizmy choroby, lecz dlatego, że wielopokoleniowe doświadczenie nauczyło ich wzorców przetrwania. Chorych izolowano od zdrowych, często w szałasach na obrzeżach wsi. Umarłych grzebano szybko i głęboko, bez zwyczajowego wystawiania ciała. To naruszało tradycje, ale ratowało żywych. Chrzciny odkładano, wesela przekładano. Domy po zmarłych na zarazę czasem palono razem z całą ich zawartością, bo co prawda tracono narzędzia i meble, ale ryzyko śmierci kolejnych było większe niż wartość tych rzeczy. Były to racjonalne decyzje podejmowane w irracjonalnych okolicznościach przez ludzi, którzy nie mieli pojęcia o bakteriach, ale mieli bardzo dobrą pamięć zbiorową. Tymczasem wojna nie cichła od razu. Nawet po odejściu głównych sił szwedzkich, polskie wsie nie weszły w spokój. Wojska własne, a niekiedy prawie nie do odróżnienia od obcych, też były problemem.
Chłopi musieli utrzymywać przechodzące oddziały, dostarczać żywność, konie i kwaterunek. Odmowa groziła biciem albo gorzej. Posłuszeństwo oznaczało oddanie ostatnich zasobów. Były jednak wsie, gdzie chłopi organizowali zbrojny opór. Broń mieli prymitywną, kosy, widły, siekiery, ale lasy dawały im przewagę znajomości terenu. W udokumentowanym przypadku bitwy pod Lubrze w sierpniu 1656 roku z Wielkopolski miejscowi mieszkańcy uczestniczyli w starciu z oddziałami szwedzkimi. Kiedy szwedzki dowódca Jan Wejhard Wrzesowicz poniósł klęskę i zginął podczas ucieczki, kronikarz Wawrzyniec Rudawski zanotował, że przez wiele dni nie pozwolono mu go pochować, bo był szczególnie znienawidzony przez okoliczną ludność. To nie było okrucieństwo dla okrucieństwa. To była zbiorowa pamięć o tym, co ten człowiek zrobił ich wsiom. Ale wróćmy do Pieca, bo w XVII-wiecznej polskiej wsi Piec był centrum wszechświata. Kiedy rodzina wróciła z lasu i wybudowała nowe ściany, pierwszą rzeczą, którą lepiła, był piec. Nie z kaprisu, lecz z konieczności przeżycia. Polski październik to nie jest żart. Noce schodzą do zera, a wiosna jest odległa o 6 albo 7 miesięcy ciągłego zimna. Bez pieca człowiek zamarzał. I to nie było przenośne powiedzenie. Piec był też centrum społecznym. Kobiety gotowały przy nim, rozmawiały, suszyły mokre łachy i naprawiały narzędzia. Starcy siedzieli na niem w zimowe noce, bo piec trzymał ciepło jeszcze długo po wygaśnięciu ognia. Kiedy ktoś był chory, kładło się go blisko pieca. Nie dlatego, że było to medycznie uzasadnione, lecz dlatego, że ciepło było jedynym lekarstwem, które zawsze było pod ręką. W wiosce po wojnie piec był też symbolem. Kiedy dymiło z komina sąsiada, który wrócił, widziałeś to z daleka i wiedziałeś, ktoś żyje, ktoś zaczyna od nowa. To był sygnał nadziei widoczny z pola. I wiele relacji z epoki opisuje, jak powracający uciekinierzy szukali wzrokiem dymów, żeby wiedzieć, do której chałupy pójść najpierw. Zima po wojnie była egzaminem absolutnym. Przeżyć zimę w XVII-wiecznej Polsce wymagało planowania, które zaczynało się w marcu i nie kończyło aż do pierwszego śniegu. W normalne lata rodzina Kmiecza gromadziła żyto i owies na chleb i kaszę. Suszyła grzyby i owoce, kisiła kapustę w beczce, przechowywała korzenie i rzepę w piwniczce pod podłogą. Robiła zapasy soli, bo sól konserwowała mięso i ryby. Ale po potopie ten cykl był zerwany. Wiele rodzin wróciło jesienią bez nic, bez ziarna na siew, bez bydła, bez narzędzi, bez zapasów. Jedynym wyjściem było zwrócenie się o pomoc do tych sąsiadów, którym się powiodło lepiej, albo do dworu. Jeśli pan dziedzic wrócił i jeśli miał interes w tym, żeby jego chłopi przeżyli. Ten interes był zresztą czysto ekonomiczny. Chłop martwy nie orze, chłop głodny orze słabo. Wielu dziedziców po wojnie dawało chłopom zboże na siew nie z dobroci serca, lecz z racjonalnego kalkulowania. Taka pożyczka ziarna była jednak długiem, który spłacało się pracą, dodatkowymi dniami pańszczyzny, dodatkowym podporządkowaniem. Wolność, której i tak nie było zbyt wiele, kurczyła się jeszcze bardziej po każdej wojnie. Badacze tacy jak Kamil Janicki dokumentują ten mechanizm. Po każdym wielkim kryzysie wzrastała pańszczyzna. Uzależnienie chłopa od szlachty było nie tylko prawne, lecz ekonomiczne, bo tylko dziedzic mógł dać ziarno na siew, tylko dziedzic mógł dać ochronę. Nie wszyscy wracali do swoich wsi. Część uciekinierów, ci, których domostwa spłonęły doszczętnie, ci, którzy stracili całą rodzinę, szukali szczęścia gdzie indziej. Wędrowali do miast, gdzie może znajdzie się praca przy odbudowie. Szli do klasztorów, które, lepiej ufortyfikowane, często przetrwały wojnę i mogły zaoferować miskę zupy w zamian za pracę przy murach. Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie zakonnicy przez kilka tygodni w grudniu 1655 roku bronili się przed Szwedami i ostatecznie zmusili ich do odwrotu, stał się symbolem oporu całej Polski. Ale dla zwykłego chłopa ze spalonej wsi pod Kielcami czy Piotrkowem Jasna Góra była czymś konkretnym. Miejscem, do którego można pójść pieszo,
gdzie Matka Boska Częstochowska wysłuchuje próśb i gdzie może, jeśli miało się dużo szczęścia, dostało się jedzenie i dach nad głową na jedną noc. Wiara była wtedy nie tylko pociechą, była strategią przetrwania. Religia w polskiej wsi XVII wieku była czymś bardzo konkretnym, nie teologią z księgi, lecz zestawem praktycznych rytuałów i ochronnych działań. Przed każdą podróżą modlono się przy kapliczce na rozstaju dróg. Te drewniane kapliczki, których forma przetrwała w Polsce do dziś, były rozsianych po każdym skrzyżowaniu, przy każdym moście, na skraju każdego lasu. Figurka Chrystusa frasobliwego, zamyślonego, siedzącego z głową wspartą na dłoni, była najczęstszym wyobrażeniem. Dlatego właśnie, bo wyglądał jak ktoś, kto sam przeszedł przez trudne czasy. Ksiądz parafialny był w tej sytuacji kimś więcej niż duchownym. Był notariuszem, bo zapisywał chrzciny i śluby. Był jedyną osobą we wsi, która czytała i pisała. I dlatego właśnie, kiedy ksiądz ze wsi Głusk zapisał w księdze chrztów, że nikt nie przyszedł ochrzcić dziecka, bo ludzie rozbiegli się podczas szwedzkiego najazdu, zostawił nam jeden z najważniejszych dokumentów tamtej epoki. Nie kronikę militarną, tylko zdanie. Jeden werset wielkiej ciszy. Jedną z najbardziej fascynujących strategii przetrwania, jakie wykształciły polskie wsie w obliczu wieloletnich zagrożeń, była zasada milczenia. Milczenie to nie bierność, to sztuka. Kiedy żołnierze pytali o zapasy zbożowe ukryte w wiosce, chłopi mówili, że nie ma nic. Kiedy pytali o konie, że konie zabrał poprzedni oddział. Kiedy pytali o drogi przez las, że lasy nieprzejezdne, bagna wszędzie, a przewodnika nie ma. Ta strategia systematycznego ukrywania informacji była tak powszechna, że właściwie każda ówczesna kronika militarna opisuje frustrację dowódców, którzy nie mogli wyciągnąć od chłopów żadnych użytecznych wiadomości. Ale milczenie miało też inny wymiar. Milczeniem chroniono sąsiadów. Jeśli widziałeś, że sąsiad zakopał beczkę żyta pod studnią i żołnierze cię o to pytali, milczałeś, bo sąsiad może miał 6 osób w rodzinie i bez tej beczki by nie przeżyli zimy. I bo wiedziałeś, że następnym razem to twoja rodzina będzie potrzebować jego pomocy. Solidarność sąsiedzka, ta głęboka, praktyczna, przeżyta w konkretnych okolicznościach, była prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem przetrwania polskich wsi przez wieki wojen i najazdów. Nie sformułowana w żadnym dokumencie, nie opisana w żadnym traktacie. Żywa w każdym wspólnym pieczeniu chleba, w każdej pomocy przy zbiorach, w każdej nocy spędzonej razem pod jednym drzewem w lesie. Rok 1660. Traktat Oliwski zamknął formalnie wojnę ze Szwecją. Rok 1667. Traktat Andruszowski zamknął wojnę z Rosją, ale dla wsi pod Łęczycą, pod Radomiem, pod Sandomierzem ani jeden traktat nie znaczył natychmiastowej zmiany. Pokój był abstrakcją, głód był konkretny. Odbudowa trwała dziesiątki lat. W niektórych regionach wsi opustoszałych szukano nowych osadników jeszcze w roku 1863, ponad 100 lat po potopie. Dokument z tamtego roku, zachowany w archiwach, wspomina o nowych osadnikach, którzy mieli zamieszkać w lasach i zaroślach nad Wisłą, gdzie dawne wsie jeszcze nie zdążyły wrosnąć w krajobraz od nowa. Las zarastał polany. Natura wracała tam, gdzie przez lata żyli ludzie. I to może jest najdokładniejszy obraz tamtej katastrofy. Nie kronika bitew, nie lista królów i dowódców, lecz las, który rośnie w miejscu, gdzie stała czyjaś chałupa. Co sprawiło, że ci ludzie przetrwali? Nie bohaterstwo w wielkim sensie, choć było i takie. Nie militarna strategia, bo chłop nie decydował o strategii. To było coś innego, coś trudniejszego do opisania, a jednocześnie absolutnie namacalnego. Zdolność do zaczynania od nowa. Wróciłeś z lasu, dom spalony, nic nie ma. I co robisz? Idziesz do sąsiada po żar z pieca, bo twój piec nie ma jeszcze ognia. Bierzesz siekierę i idziesz do lasu po drewno. Wzywasz innych, żeby pomogli stawiać ściany. Lepisz gliniany piec. Szukasz po pogorzeliskach ocalałego ziarna. Czekasz, modlisz się, pracujesz.
I robisz to nie dlatego, że masz jakiś plan. Robisz to, bo nie masz innego wyboru. I bo masz obok siebie kogoś, dla kogo warto to robić. Dzisiaj w Polsce stoi wiele skansenów. Muzea na wolnym powietrzu, gdzie można chodzić pomiędzy drewnianymi chałupami przeniesionymi z różnych regionów kraju. W Sierpcu, w Sanoku, w Kolbuszowej, w Zubrzycy Górnej stoją chałupy, które przetrwały tamte czasy albo zostały odbudowane według ich wzoru. Wchodząc do jednej z nich, nisko przez próg, z głową pochyloną pod niskim wejściem, możesz poczuć zapach drewna i ziemi, poczuć, jak ciemno jest przy zamkniętych okiennicach, zobaczyć, jak blisko siebie były sąsiednie ściany. To jest to samo miejsce, w którym polska rodzina ukrywała ziarno pod podłogą i gasła lampę, kiedy dobiegały odgłosy z zewnątrz. To jest to samo miejsce, przy którym ojciec uczył syna, gdzie leży zakopana beczka z żytem. To jest to samo miejsce, w którym matka mówiła cicho, gdy zbliżały się obce głosy. Historia tych ludzi nie jest zapisana w kronikach, ale jest zapisana w każdej drewnianej belce, w każdym śladzie gliny na piecu, w każdej kapliczce przy rozstaju dróg. Polska wioska przetrwała potop, przetrwała epidemię, głód i mróz. Przetrwała nie dlatego, że miała armię ani króla, bo armia i król nie pomogli jej, kiedy Szwedzi stali przy jej progu. Przetrwała dlatego, że jej mieszkańcy wiedzieli jedno. Las jest przyjacielem, sąsiad jest sojusznikiem, a ziemia, ta sama ziemia, którą uprawiali ojciec i dziadek i pradziadek, jest warta powrotu. I wróciła. Za każdym razem wróciła. Miliony bezimiennych mężczyzn i kobiet, ludzi, których imion nie ma w żadnej książce historycznej, przez swoje codzienne, twarde, pełne strachu i godności życie kształtowali kraj, który dzisiaj nazywa się Polską. Ta wioska, która spłonęła, odrodziła się. Ten piec, który zniszczono, został zlepiony na nowo. Ten chleb, który wzięli żołnierze, wyrósł w następnym roku z ziarna zakopanemu w najbardziej skrytym miejscu. I to, co rosło razem z tym chlebem, to nie była tylko mąka. To była Polska. Dom, pola i drogi, które dzisiaj przemierzamy, mają pod sobą warstwy historii, których nie widać gołym okiem. Za każdą wioską kryje się inna wioska, ta starsza, ta sprzed wielu wieków, a za nią jeszcze jedna. I w każdej z tych warstw była jakaś rodzina, która przeżyła to, co przeżyć się nie dawało, która wróciła, kiedy wracać nie miało sensu, która zaczęła od nowa, bo tak po prostu trzeba. W następnych odcinkach zajrzymy do innych, zapomnianych zakątków dawnej Polski, do warsztatów rzemieślników, na targi i jarmarki, do karczem przy drodze i do klasztornych ogrodów, gdzie przez długie lata przechowywano wiedzę, którą nigdzie indziej nie było gdzie schować. Bo historia zwykłych ludzi nie kończy się nigdy, tylko czeka, żeby ktoś ją opowiedział.